Biała tablica z logo Fundacji Pełni Kultury. Biała tablica z logo firmy 3D-Link i napisem multisensoryczne UNESCO 5. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Biała tablica z napisem Ciekawostka. W ramach projektu zbadaliśmy akustykę digitalizowanych budowli. Audiodeskrypcję wnętrza świątyni zaprezentujemy Państwu przy wykorzystaniu symulacji akustycznej. Poczujcie się Państwo przez chwilę, jakbyście byli w kościele Grobu Matki Bożej na Dróżkach Kalwaryjskich. Animacja ukazuje efekty skanowania laserowego kościoła Grobu Matki Bożej. Przedstawia kolorową chmurę punktów. Odzwierciedla ona realne kształty i kolory. Stworzona jest z wielu milionów punktów. Chmura punktów stanowi podstawę dokumentacji dwuwymiarowej i trójwymiarowej zabytku. Kościół z lotu ptaka. Dach budynku jest niemal przezroczysty. Ukazane jest sklepienie z malowidłami. To połowa leżącego cylindra. Lecimy nad świątynią dookoła od wejścia, czyli strony zachodniej, przez północną, wschodnią aż do południowej. Budynek otaczają kamienne ogrodzenie oraz drzewa. Nawę kościoła wzniesiono na planie prostokąta o wymiarach 23 metry długości i 18 metrów szerokości. Do frontowej ściany przylega niższy przedsionek, czyli kruchta na planie połowy elipsy. Nad nią znajduje się duże, półokrągłe okno. Zwieńczenie fasady jest trójkątne. Świątynię w dolnej połowie wzmacniają masywne przypory. Są to słupy przylegające do ścian. Nakryto je osobnym blaszanym daszkiem. Nad nim znajdują się okrągłe okna. Do tylnej, wschodniej ściany przylega niższa, półkolista apsyda. Pokrywa ją blaszana kopuła. Nawę nakrywa dwuspadowy dach z wieżyczką, tak zwaną sygnaturką. Szczyt dachu znajduje się na wysokości 21 metrów. Wieżyczka jest wysoka na 11 metrów. Kościół z lotu ptaka. Poziomy przekrój płaszczyzną tnącą przez kolorową chmurę punktów. Kaplica powoli znika od dachu aż do kilku metrów nad podłogą. Znikają sygnaturka, sklepienie z malowidłami, ściany, kruchta i apsyda. Odsłonięte zostają ławki oraz posadzka. Widok od strony frontowej. Pionowy przekrój płaszczyzną tnącą przez kolorową chmurę punktów. Budynek zanika metr po metrze od ściany frontowej aż do ściany wschodniej. Powoli odsłania się wnętrze świątyni. Widok od strony północnej. Pionowy przekrój płaszczyzną tnącą przez kolorową chmurę punktów. Budynek zanika metr po metrze od ściany północnej aż do ściany południowej. Animacja ukazuje ławki, ołtarz, ambony, a nad nimi galerie oraz okna. Widok od strony południowej. Pionowy przekrój płaszczyzną tnącą przez kolorową chmurę punktów. Budynek zanika metr po metrze od ściany południowej aż do ściany północnej. Animacja ukazuje dwa modele kościoła z zewnątrz. Obracają się one wokół własnej osi, po lewej model siatkowy. Tworzą go setki tysięcy trójkątów o różnych rozmiarach. Powstaje wrażenie, jakby szkielet kościoła pokrywała gęsta pajęczyna. Jest to tak zwana siatka mesh, czyli cyfrowy model 3D. Po prawej model siatkowy z nałożoną realistyczną teksturą. Obraz odzwierciedla realne kształty i kolory. Kościół z zewnątrz. Suniemy koło kruchty. Wznosimy się ponad dach. Jest on pokryty czerwoną ceramiczną dachówką. Zbliżenie na półokrągłe okno w fasadzie. Zabezpieczone jest ozdobną białą kratą. Zbliżenie na masywne przypory. Wnętrze świątyni. Zbliżenie na strop kruchty z malowidłem. Przedstawiono na nim śpiącą Matkę Boską, unoszoną przez anioły na tle niebieskiego nieba
i różowych chmur. Kościół z zewnątrz. Suniemy z oddali do wnętrza świątyni. Zbliżamy się do ogrodzenia z kamiennymi figurami 12 apostołów. Suniemy przez bramę i kruchtę. Dostajemy się do środka. Suniemy pomiędzy ławkami do ołtarza. Zbliżenie na obraz z zaśniętą Matką Boską niesioną przez 2 mężczyzn. Ma ona czerwoną suknię, białą chustę i niebieski płaszcz. Otacza ją kilkunastu mężczyzn, kobieta i dziecko. Suniemy przez wnętrze świątyni wzdłuż galerii na wysokości 5,5 metra. Mijamy ściany pomalowane na żółto, różowo i zielono. Suniemy od wejścia do ołtarza głównego. Centralnym elementem nastawy ołtarza jest figura Matki Bożej. Nad Maryją wznoszą się figury Boga Ojca, Chrystusa oraz Ducha Świętego w postaci gołębicy. Stoimy na wprost ściany południowej. Obracamy się w lewo i wzlatujemy do figury Matki Boskiej w ołtarzu głównym. Otoczona jest złotymi promieniami. Wokół figury znajdują się złocone i srebrzone ozdoby na niebieskim tle. Są to figury świętych i aniołów, kolumny, a także obłoki oraz wijące się gałęzie z liśćmi i kwiatami. Suniemy przez otwór znajdujący się w lewej części nastawy ołtarzowej. Unosimy głowę. Wnętrze apsydy pomalowane jest na złoto. Pokryte zostało malowidłami. Przedstawiają one anioły oraz 2 mężczyzn unoszących koronę. Widok na figury Boga Ojca, Chrystusa oraz Ducha Świętego w zwieńczeniu nastawy ołtarza. Opadamy i oddalamy się. Obracamy się w lewo i unosimy w stronę organów. Ściana zachodnia. Powoli wznosimy się na wysokość galerii z organami. Odchylamy głowę. Spoglądamy na strop kościoła pokryty malowidłami. Biała tablica z napisem producent i logo Fundacji Pełni Kultury. Partnerzy Zurich Foundation, Klasztor Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Akademia Górniczo-Hutnicza imienia Stanisława Staszica w Krakowie, 3D Link Kraków. Biała plansza z napisem materiał zrealizowano w ramach projektu Multisensoryczne UNESCO 5. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Projekt współfinansowany ze środków Klasztoru Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Biała plansza z napisem audiodeskrypcja Anna Franik, Regina Mynarska, Adrian Wyka. Symulacja akustyki budowli doktor habilitowany inżynier Paweł Małecki, profesor AGH. Animacja Ewa Sitarska, 3D Link Kraków. Koordynacja projektu Anna Franik, Fundacja Pełni Kultury. Anna Wójcik, 3D Link Kraków. Tekst czytał Hubert Chłopicki.